Witam Was ponownie. Dzisiaj wędzimy boczek. Jak widzicie, mięsko już jest zapieklowane. Tutaj ocieka na kratce. Dlaczego tak? Dlatego, że do wędzarni nie należy wkładać mięsa wilgotnego i zaleca się powiesić je w chłodnym i w przewiewnym miejscu, żeby się osuszyło, zanim się włoży do wędzarni. Ja, żebym nie wiem jak się wysilał, to ja tutaj nie znajdę chłodnego i przewiewnego miejsca, a tym bardziej suchego. Także wymyśliłem inną metodę i całkiem nieźle mi to działa. Wkładam to mięso właśnie tak na tych kratkach. Wkładam to mięso do piekarnika, do pieca na 90 stopni, nie więcej, żeby to mięso się nie usmażyło, tylko żeby się lekko podgrzało i obsuszyło, żeby to ciepłe powietrze to mięso obsuszyło. I tak trzymam, aż w środku mięsa osiągnie około 60 stopni Celsjusza. I takie właśnie ciepłe mięso przenoszę do nagrzanej już na 60 stopni wędzarni. Tego mięsa nie wieszam. Z reguły wszystko wieszam na szynkę, kiełbasy, to wszystko z reguły wieszam. Ale w boczku nie, tak jest wygodniej. Kładę sobie to tak na wędzarni. Mam takie podpory, na których wieszam normalnie wędliny, ale również mogę na nich położyć te kratki i to sobie spokojnie leży, się wędzi i zajmuje to też jakieś 2,5 godziny, ale to potem Wam pokażę. Także w tej chwili to zaraz będę nagrzewał piec i będę to wkładał do pieca, żeby się obsuszało, a w tym czasie nagrzewać się będzie moja wędzarnia. Piec już się nagrzewa, także wkładamy mięsko. Piec, jak widzicie, wcale nie jest nowoczesny i specjalny, to nie jest jakiś szczyt techniki, ale jak Wam wspominałem wcześniej, to jest bardzo prosty, wygodny i praktyczny urządzenie, a przy tym bardzo tani. Także czasami trudno mi jest kontrolować taką niską temperaturę 90 stopni, także wymyśliłem sobie nowoczesny, wspaniały termostat, to znaczy taki kawałek drewienka, nic więcej, i wkładam go tutaj w drzwiczki, lekko uchylone, i w ten sposób prosty kontroluję temperaturę, żeby nie przekroczyła 90-95 stopni. I tak przez około 2,5 do 3 godzin to się suszy. Jak jest gotowe, to idzie do wędzarni. Jak będzie gotowe, to wrócę i wszystko pokażę. No, mięsko już się suszy w piecu, a tymczasem ja nagrzewam wędzarnię. Na razie takim nieciekawym drewnem, żeby się dobrze tylko nagrzało i żeby miało sporo żaru. A jak tego żaru narobię, to wtedy kładę 3-4 takie grube kawałki twardego, dobrego drewna i to się przytyka, zatyka to wszystko później tą klapą
i to się wszystko pięknie, powoli żarzy przez następne spokojnie 3-4 godziny. Także proces wędzenia z reguły ja robię takich kawałków jak te to 2,5 do 3 godziny. Także jak to wszystko będzie gotowe i mięsko będzie już wysuszone, to będziemy wkładać do wędzarni. A jak widzicie, trochę jest pochmurnie, ale to nie ma problemu. Perfekt mi przygrywa. Także czasami to się zastanawiam, czy chłopcy z Perfektu kiedyś sobie wyobrażali, że jakiś szalony Polak w Meksyku będzie wędził mięso przy ich muzyce. Mam nadzieję, że jak usłyszą to się z tego ucieszą. Mi ta muzyczka bardzo dobrze robi. Przypominam sobie stare, choć niezbyt takie dobre czasy, ale stare, fajne. Także na razie kończę to i jak będzie mięsko już gotowe i wędzaria dobrze nagrzana, to będziemy to wszystko wkładali. No jestem ponownie. Już mięsko jest wysuszone. Wędzaria nagrzana. Wkładam podpory i przynoszę mięsko. A tymczasem słuchajcie sobie Perfektu. Jak ja tańczę i od siano zgubić się. Nie ma pomarańczy. Ta pyramida to nie sen. Nie patrz jak ja tańczę. Nie tu się dotknę. Bardzo fajny człowiek. Ten co z tobą przyszedł tu. Chciałaś to odeszłeś. Ci panowie śmiali się. Teraz mam gdzie mieszkać. Bez urodzeń pusto tu jest. Naprawdę fajny facet. Patrzy na mnie wciąż. Bać się nie potrafię. Choćby słuchał całą noc. Szum jak szum przez góry i piwnice, co za małe dla służb i są już za mną, są tuż lustra i teraz nie patrz jak ja tańczę. Ta prywatna to nie sen, same smutne twarze. Gdy tak dobrze bawi się, nie patrz jak ja tańczę. Nie ukrywają łez.
A teraz włożę duże kawałki sapotę i zamknę klapę i niech się tli. Także ja będę. Nie patrz jak ja tańczę, oto pomarańcze, takie kochasz jest. Nie patrz jak ja tańczę, nie patrz jak ja tańczę, oto pomarańcze, nie patrz jak ja tańczę. Nie patrz jak ja tańczę, oto pomarańcze. Teraz trzeba zamknąć trochę kominy. I już prawie gotowe. Tylko za chwilę zacznie dymić. Jakieś 2,5 do 3 godzin w takiej temperaturze około 60 stopni i już będzie gotowe. No proszę. Z kominków już ładnie dymi. Temperatura nic nie widać, ale jak należy 60 stopni. Oczywiście w komorze to już też pełno dymu. No a chłopaki przy niedzieli rżną drzewa, także słychać bardzo piłę mechaniczną. No także jak mówiłem, za jakieś 2,5 do 3 godzin to będzie gotowe. No i po tym będzie parzenie. Jak widzicie, boczek już pięknie uwędzony, śliczny. To był jaki ładny kolor, piękny kolor. No woda już jest podgrzana do 85 stopni. To sama woda nie jest, to do tego dodaję jeszcze do parzenia do tej wody majeranku trochę, rozmarynu, czosnku, może być też oregano, ale dlatego, żeby to nie była sama woda, bo jak sama woda jest, to niestety wypłukuje dużo smaków, a to nie o to chodzi. A później po całym procesie tego parzenia to wkładam do zimnej wody. Zimna woda, tutaj właściwie nie ma takiej zimnej wody, także do tej wody też wkładam 2 butelki z wodą zamrożoną, żeby to ostudzić. A to chodzi o to, że jak wyjmuję gorące mięso z parzenia, to szybko wkładam do zimnej wody i ono się, zamykają się pory i tak się zatrzymuje cały smak wewnątrz mięsa. Także wkładamy, a sam proces parzenia to powinien być w temperaturze, woda powinna być w temperaturze 80 do 82 stopni, a mięso powinno dojść do jakichś 72 w środku. Także zajmuje to w przypadku takich kilogramowych kawałków około pół godziny, 40 minut. To jest chyba wszystko, co mi zajmie. Ale najważniejsze to jest to, żeby temperatura była odpowiednia w środku mięsa i później po tym natychmiast to przerzucamy do zimnej wody.
Ten na górze to wkładam sobie z termometrem, żebym widział największy kawałek, jaka jest temperatura wewnątrz mięsa. I tak aż się zagrzeje odpowiednio. Wkładamy do zimnej wody na chwilę, na 5 minut, albo nawet na krócej. I następnie osuszamy trochę, chłodzimy zanim włożymy do lodówki i do lodówki. I do jutra będzie chłodzone w lodówce, żeby stężało. No i jutro krojone na plasterki, pakowane i do klientów. No i oczywiście trochę też dla mnie. Także to właściwie jest cały proces wędzenia po mojemu. Także dziękuję za uwagę i do następnego razu.